Witam Was bardzo serdecznie na kanale TV. Dziś chcieliśmy Wam przedstawić nowy produkt, który mamy od końca 2021, a mianowicie rozsiewacz marki Gaspardo. Jest z nami kolega Bartek. Witam Cię. Witam serdecznie, Michale. Co my tu mamy ciekawego, Bartku? Bo Ty jesteś specjalistą z ramienia fabryki, tutaj w przedstawicielstwie Polski, od rozsiewaczy. Tak, zajmuję się rozsiewaczami w Masio Gaspardo Polska. Dzisiaj jesteśmy w firmie Korbanek i prezentujemy praktycznie całą gamę rozsiewaczy do nawozów, jaką mamy. Teraz stoimy przy rozsiewaczu Zeno. Jest to prosty, mechaniczny rozsiewacz dla małych gospodarstw, który może nam rozsiewać nawóz od 18 do 24 metrów. Prosta, dobrze zrobiona maszyna dla małych gospodarstw. Bartku, chciałem zapytać jeszcze, jak tu jesteśmy przy tym rozsiewaczu. To jest, rozumiem, rozsiewacz przeznaczony na gospodarstwa takie mniejsze, rodzinne, tak? Dokładnie tak. Nie jest to maszyna, rozumiem, skomplikowana. Szerokości tutaj rozsiewu, jakie możemy uzyskać? Od 18 do 24 metrów w takim rozsiewaczu, jak tutaj mamy. Pojemności? Od 850 poprzez nadstawkę do 1450 1450. Jasne. Takie rzeczy jak plandeka, jak wysiew graniczny są w opcji jak najbardziej dostępne. I jest to wszystko możliwe. Oczywiście. Możemy zamówić koła podporowe, możemy zamówić dodatkowe oświetlenie, wysiew graniczny i plandek. Ok. Sterowanie tutaj, jeśli chodzi o otwieranie, zamykanie sypów, mamy już hydraulicznie. Sterowanie jest hydrauliczne za pomocą dwóch par węży hydraulicznych. I to wszystko. I niezależnie lewa, prawa strona. Strona lewa, prawa jest regulowana niezależnie. Siłowniki dwustronnego działania. Ja chciałem powiedzieć, że gamę rozsiewaczy, pełną gamę rozsiewaczy mamy cały czas dostępną, także i w trakcie, że tak powiem, tutaj filmu można zadać pytania oczywiście do tych najprostszych, jak i do tych bardziej złożonych, które za chwilę też pokrótce omówimy. Następna maszyna to już jest troszeczkę inna seria, bo tamto miało nazwę Zeno, tak? Dokładnie. I to jest jakby osobna seria tych rozsiewaczy najprostszej oferty, natomiast tu mamy już tą serię Prima, jak mówimy. Dokładnie. Jest to model zdecydowanie wyższy i czy tu jakieś smaczki są, czy to jest taki produkt z konceptem, że tak powiem, Maschio od samego początku? Powiedz króciutko jakiejś takiej historii tego produktu. Jeśli chodzi o historię modelu Primo, jest to stricte produkt Masio Gaspardo od podstaw, zbudowany w naszej fabryce we Włoszech. Charakteryzuje się tym, że cała rama i kosz zasypowy jest malowane w procesie katoferezy, co bardzo wpływa na żywotność tego rozsiewacza przy kontakcie z nawozami chemicznymi. Jest to maszyna już dla typowo wymagających dużych gospodarstw. Teraz stoimy przy wersji M, która jest typowo mechaniczna, czyli potrzebujemy do jej obsługi dwie pary wyjść hydraulicznych, jak w przypadku modelu Zeno. Czyli, że tak się zapytam, czyli tak jak w Zeno, otwieranie sypów mamy za pomocą siłowników hydrauliki, czyli Dokładnie hydrauliki ciągnika. I również mamy to niezależnie w standardzie lewa, prawa strona. Dokładnie tak. Natomiast dawka i punkt padania nawozu na tarczę są regulowane mechanicznie, więc jest to prosta, trwała maszyna, ale już dedykowana do większych gospodarstw. Czyli tutaj tymi elementami, które są widoczne, dokładnie tak. ustawiamy punkt sypu oraz, że tak powiem, dawkę wysiewu. Jak najbardziej. Okej. Teraz mi powiedz jedną rzecz. Rozumiem, że do tych rozsiewaczy również możemy opcjonalnie domawiać nadstawki, które nam zwiększają pojemność maszyny, plandek i koła przetoczeniowe i tak dalej. Tak jest. Może powiem, że w wyposażeniu standardowym tej maszyny jest oświetlenie, błotniki i drabinka. Natomiast w opcji możemy domówić dodatkowe 3 nadstawy, plandekę i koła podporowe, tak żebyśmy mogli łatwo przemieszczać naszą maszynę w magazynie. Okej. To co? Przejdźmy do następnego modelu, bo tych modeli tutaj mamy aż kilka. Dokładnie tak. Teraz stoimy przy maszynie dla już zaawansowanych rolników, którzy dbają o nawóz i chcieliby tą dawkę regulować precyzyjnie za pomocą komputera. Tak jak widzimy, tutaj mamy do sterowania antenę ARAG
Anteny typowo do odczytywania prędkości, czyli prędkość jest odczytywana za pomocą sygnału GPS i sterowany za pomocą komputera. Dawka jest wpisywana w komputer i utrzymuje nam tą dawkę automatycznie elektronika. Jeśli chodzi o... Ale teraz właśnie, powiedz w dwóch słowach, jak to się dzieje z tym stałym utrzymaniem dawki. Stałe utrzymanie dawki odbywa się za pomocą komputera. Innowacyjnym rozwiązaniem w Primo jest system dwóch zasuw. Zasuwa górna. To się bodajże nazywa Twin Shooter. Twin Tak, shooter. Gaspardo to się nazywa Twin Shooter. Zasuwa górna działa na zasadzie on-off. Tylko wyłącza i włącza nam dozowanie nawozu. Natomiast dolna jest regulowana zawsze w czasie rzeczywistym przez komputer, który tą dawkę utrzymuje na podstawie wprowadzonych informacji przez operatora. Okej. Jeśli chodzi teraz, bo tak przeskoczyliśmy z mechanika jakby na elektryka, wygląda to de facto tak samo, bo ja rozumiem, że konstrukcja, ta baza maszyny, jeśli chodzi o sam ten fizyczny wysiew, jest zupełnie taka sama, tak? Różni się, rozumiem, ten proces ustawiania i regulacji i tej utrzymania jakby dawki. Dokładnie tak jest. Jeśli chodzi o bazę, to modele Primo są takie same, różnią się później dodatkowym wyposażeniem elektronicznym bądź zaawansowaniem maszyny o specjalistyczne funkcje. Okej. Jeszcze zauważyłem, tak podchodząc tutaj, że trochę mamy różne gabaryty, bo rozumiem, mamy serię 200 i serię 300. Seria Dokładnie. 200 jest nieco węższa, ona ma tam bodajże chyba 250 kilka centymetrów szerokości i zaczyna się pojemnościowo od 1270 litrów. Dokładnie. Natomiast model czy seria 300, bodajże 314 dokładnie, ona rozpoczyna się pojemnościowo od 1350 litrów. Dokładnie tak jest. Masio Gaspardo, wychodząc do klienta swojego, wyprodukowało dwie szerokości koszów sypowych. Jedną bardziej kompaktową w rozmiarze 253 cm i większą w rozmiarze 285 cm, tak żeby każdy mógł dobrać precyzyjnie za pomocą dokładanych nadstawek pojemność zbiornika. Rozumiem, że do każdej maszyny możemy maksymalnie dołożyć 3 nadstawki. Tak. Do tej węższej maszyny to jest bodajże 535 litrów. Dokładnie Każda sztuka ma, czyli 3 razy 535 Dokładnie plus tak. baza 1270. Natomiast do serii 300 również 3 nadstawki, ale już każda nam daje wzrost pojemności litrów. o 620 litrów. Nie? Dokładnie tak. Plusem, zaletą, jak sobie popatrzyłem, tego rozwiązania jest, że nie zmienia nam się, że tak powiem, szerokość wyjściowa maszyny poprzez dodawanie nadstawek, czy to jednej, czy dwóch, czy trzech, czyli tak naprawdę plandeka jest taka sama do wersji bazowej, jak do wersji już doposażonej w nadstawki. Tak, dokładnie tak jest. Jeżeli domawiamy nawet 3 nadstawki, nie zmienia nam się w szerokości bryła rozsiewacza i plandeka dalej pasuje czy do 3 nadstawek, czy do jednej. Okej. Tak samo. Jedna istotna rzecz, nawóz jest dzisiaj bardzo drogi. I wspominaliśmy już wcześniej, poza kulisami troszeczkę, Jasne. że Maschio ma bardzo fajny patent tutaj na to, aby ten nawóz nie był rozpylany nadmiernie, bo to jest Dokładnie. problem wielu producentów tak naprawdę, wielu dostawców rozsiewaczy. Tutaj bodajże nazywa się to mieszadło Vibro, tak? Tak. Króciutko, w dwóch słowach. Na jakiej zasadzie to działa? Czy to się kręci, czy to jest jakiś pazur, czy... Mieszadło Vibro oparte jest na mimośrodzie, który wywołuje tak zwany ruch wibracyjny po to, żeby nawóz nie był niszczony, brylony i żeby łatwiej dostawał się do gardzieli dozujących nawóz na tarczę. Okej. Tu mamy ostatnią maszynę spośród przedstawionych Najlepsze dzisiaj. na koniec. Najlepsze na koniec, na deser. De facto, czym ona się różni, ale to już w dwóch, trzech słowach od tych poprzednich, a przede wszystkim od tej poprzedniej. Czy ona może mieć również wagę, czy ma już wagę w sobie? Coś tam podsłyszałem, że jakieś sekcje mogą być. W skrócie te kilka rzeczy takich przewyższających ją nad
wszelkimi innymi maszynami na tymi pozostałymi. Ostatnia maszyna, jest to maszyna zbudowana na Isobasie, jest to Primo Isotronic, jest to najbardziej zaawansowany rozsiewacz, jaki jest obecnie, jeden z najbardziej zaawansowanych rozsiewaczy na rynku. Posiada 8 automatycznych sekcji, 4 prawe, 4 lewe, zarządzające wirtualnym terminalem. Posiada aplikację do automatycznego zarządzania sekcjami, obsługuje także zmienne dawkowanie, obsługuje aplikację multi-app, można stosować więcej niż jeden nawóz, więcej niż z jednego zbiornika w czasie rzeczywistym, czyli wszystko to, co najlepsze. Czyli podkreślę, albo inaczej dopowiem. Rozumiem, że mamy jakby kilka sposobów podłączenia tego do swojego ciągnika. Możemy kupić maszynę z wyjściem, że tak powiem, z szyną CAN i podłączamy pod swój ciągnik, jeśli on jest wyposażony w system Isobas i posiada odpowiednich wielkości wyświetlacz i do tego oczywiście mamy tam licencję. To jest jedna opcja, ta najprostsza. Możemy, rozumiem, podłączyć do komputera, który już mamy od innej maszyny na gospodarstwie, który w tym systemie pracuje, albo też możemy taką maszynę zakupić kompletną, razem z komputerem, z monitorem, tak jest, z anteną odpowiednią i z wgranymi oczywiście aplikacjami, czy licencjami, zwał jak zwał. Tak, dokładnie tak jest. Maszynę możemy zbudować dwojako. Może korzystać z terminala i z systemu Isobas w ciągniku, jeżeli taki jest dostępny, jeżeli są wykupione aplikacje, bądź możemy do maszyny dostarczyć opcjonalnie komputer Touch 800 bądź 1200 z pełnym pakietem aplikacji, z anteną GPS, razem z Section Control ze zmiennym dawkowaniem. Bartku, jak na jedno spotkanie informacji powiem tak, multum. Oferta bardzo szeroka. Zatem, tak jak wspominałem, serdecznie zapraszamy Państwa na odwiedziny, czy do odwiedzin naszej strony www.korbanek. Również maszyny nowe i używane. Tam jest zajawka z dokładną specyfikacją, z dokładnym wyposażeniem, a nawet z cenami poszczególnych modeli. Także raz jeszcze serdecznie. dziękuję Ci, Bartku. Trzymajcie się.